Cześć, Paweł Samek z Forkład. Dzisiaj opowiemy sobie, czym jest bedlock w kole, czy jest potrzebny, dla kogo, czy dla każdego, czy też nie, jak go poprawnie złożyć lub rozłożyć i jakie ciśnienie do opony nabić, tak żeby się jeździło dobrze i bezpiecznie. Zapraszam, obejrzyj. Bedlock to nic innego jak felga, która jest zaopatrzona w ten ring, który w tym wypadku jest skręcany na 16 śrubach i który nie jest elementem ozdobnym, chociaż możesz tak uznać i okej, jeżeli Tobie się podoba. Też pełni taką funkcję, ale to nie jest najważniejsza funkcja. Najważniejszą funkcją felgi z bedlockiem jest to, aby opona w tym miejscu była zatrzaśnięta, przytrzymywana poprzez właśnie ten aluminiowy ring, czy stalowy ring, bo są i takie, do felgi aluminiowej. Dzięki temu opona, nawet jeżeli nie będzie miał powietrza, nie zesunie się z koła przez dłuższy czas, bo jak już później się rozwali cała, co Wam też pokażemy, że da się, to wtedy odpadnie. Natomiast przez długi czas potrafi trzymać. Co ważne, jeżeli jeździsz na małym ciśnieniu w koła, to wówczas bedlock pomaga temu, żeby właśnie ta opona się nie zsunęła, nawet pomimo, że nie przebiłeś tej opony. Bedlock tak naprawdę jest dla, powiedzmy, trzech grup. Dla rajdowców, którzy jeżdżą w zawodach i którym czasem potrafią bez powietrza przejechać, bo najważniejszy jest cel i czas, czyli szybko przelecieć odcinek specjalny do końca i opona wtedy ma się zatrzymać. Dla nich na pewno jest bedlock. Bedlock jest również dla tych, którzy rzeźbią w ciężkim terenie, często na oponach błotnych, podjazdy, zjazdy z górki i jeżdżą, uwaga, po to, żeby mieć dobrą trakcję na niskim ciśnieniu. Jazda na niskim ciśnieniu powoduje to, że opona lepiej się czyści, że lepiej się przykleja do podłoża, że lepiej zrobisz podjazd, zjazd, trawers. Po to też jest bedlock, żeby móc załadować ciśnienie na przykład, uwaga, 0,2, bo na takich ciśnieniach często spotykam się z tym, że jeździcie. Trzecia grupa, dla kogo jest bedlock, to dla wyprawowców. Masz sobie wyprawę na 1000-2000 km i chodzi o to, że nawet właśnie przebijesz, przetniesz tą oponę, jechałeś na normalnym ciśnieniu, pół bara, przeciąłeś tą oponę, to jesteś w stanie naprawić, na przykład wsadzić dętkę i jechać dalej. W zwykłej oponie musisz odbijać, potrzebujesz specjalistycznego narzędzia wulkanizacyjnego, którego zwykle w lesie nie masz. To są te trzy grupy, dla których uważam, że bedlock jest bardzo ważnym elementem. Jeżeli są jeszcze inne grupy docelowych klientów na felgi z bedlockiem, to opisz to proszę w komentarzu. Zaletami bedlocka na pewno jest to, że możemy zamontować oponę bez maszyny wulkanizacyjnej, czyli przerzucasz oponę przez to, później pokażę, jak się to robi, i skręcamy we własnym zakresie, we własnym garażu, nie potrzebujemy do tego wulkanizatora. Z demontażem już jest troszeczkę gorzej, bo tam wulkanizator się może przydać. Zaletą kolejną bedlocka jest trwałość felgi. Jest wytrzymalsza od felgi zwyczajnej. Tutaj uszczypnięcie nie powoduje takich szkód materialnych jak na zwykłej feldze. Na pewno design, design to jest takie mała rzecz, ale niektórzy na to patrzą, o czym już wspominałem. I podstawową zaletą felgi z bedlockiem jest właśnie to, że ona jest przyklejona do felgi i opona nie spada. To jest clue, po to właśnie jest bedlock. Nie ma rzeczy, które nie posiadają swoich wad. Wadą bedlocka jest to, że felga jest cięższa. Przy pojazdach, które teraz ważą 400 kg często, nie jest to jakiś ogromny problem, jest to 1,5 kg różnicy względem felgi bez bedlocka, natomiast trzeba to uznać jak najbardziej za wadę. I wadą kolejnym jest na pewno fakt, że większość wulkanizatorów w ogóle nie wie, jak to skręcić i ja na przykład osobiście od 16 lat skręcam bedlocki we własnym zakresie. Często w Forkładzie udzielamy Wam informacji, jak skręcić poprawnie bedlocka, ponieważ nie powiem, że większość, bo bym pewnie skłamał, ale duża część wulkanizatorów nie wie, jak poprawnie skręcić felgi z bedlockiem. Dlatego to jest wada, ale czy na pewno? Ja w każdym razie w tym filmie pokażę, jak się poprawnie skręca bedlocka, jaką siłę należy użyć dokręcając śruby, w jaki sposób należy skręcać śruby, tak żeby opona nie biła. Bo często jest też tak, i to jest wadą bedlocka, że jeżeli skręcimy to chaotycznie, to opona zaczyna nam wibrować, ponieważ nie układa się sama, tylko my ją układamy, dokręcając te wszystkie pierścienie. Chodźcie, pokażę Wam, jak się to robi. To co, najpierw żeby skręcić, to trzeba go rozkręcić. Już mamy skręcone koło, więc je sobie rozkręcę. Nie należy tego nadużywać, natomiast to się przyda.
Bedlock jest rozkręcony. O to właśnie chodzi. Popatrzcie sobie, moi drodzy, to jest ring właśnie, który zabezpiecza oponę. Patrzcie, gdzie jest opona. Pozbierało się trochę błotka. Opona jest tu. W zwykłej feldze opona jest tam. I właśnie to jest ta różnica. Gdzie ten ring trzyma to wszystko. Ono to wszystko spina, tak? Pokazując to na tej etapie. Przeczyścimy troszeczkę i zaraz przejdziemy do skręcania. Dobra, składamy tego bedlocka. I co? Oponę mamy tutaj, a felgę mamy tam. Nie przerzucamy dalej. Opieramy tutaj i to wystarczy. Smarujemy, bo jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz, tak mówili. Smarowanie pomoże lepiej ustawić bedlocka oraz do szczelni. Pastą wulkanizacyjną, a nie olejem, jak to niektórzy robią. Nakładamy sobie bedlocka. I teraz tak, do poprawnego wkrętarka przyda się, tylko pod jednym warunkiem i klucz dynamometryczny, żeby to zrobić porządnie. Zaczynamy od tego, że chwytamy sobie jedną śrubą, delikatnie, krzyżowo z drugiej strony i teraz patrzę na system tego, jak to ma być wkręcane po kolei. Cały czas będziemy krzyżować. Na razie palcami po to, żeby chwycił gwint, bo jak chwyci gwint, to znaczy, że będzie dobrze. Jeżeli od razu będziecie wkrętarką lub kluczem, to możecie sobie nie trafić w gwint, wtedy go zepsuć. Jeżeli zepsujecie gwint, no to później jest rzeźbienie w felce. No i to zbyt fajne nie jest. Dobra. Wiem, że wszystkie śruby są chwycone. I najważniejsze to jest tak. Wkrętarka pomocna. Robić to delikatnie, tylko uwaga, na najmniejszej sile. I kręcimy krzyżowo. Po trochu. Nie wszystko od razu. Troszeczkę cierpliwości. Dobra, to jest takie wstępne chwycenie w tym momencie. Próbujemy to dociągnąć. Czyli na tym kluczu ja wiem, że mam poniżej 20 Nm, bo taką siłą się dokręca tego bedlocka ze śrubami M8. Inne bedlocki, inne felgi z bedlockiem się dokręca nawet mniejszymi wartościami od 8 Nm do 12 Nm. To jest felga dość pancerna, mocna, na dużej śrubie, więc tutaj mamy 20 Nm, ale dociągać będziemy później. Na razie sobie chwytamy, żeby sobie oszczędzić robotę, czyli przyspieszamy sobie za pomocą elektronarzędzia. Mamy wstępnie złapane, więc lecę, żeby sprawdzić wszystkie po kolei. Wkrętareczka na najniższych obrotach, na najniższej sile dokrętu ustawiona była i pomagałem się, bo elektronarzędzia są szybsze od zwykłego naszego kręcenia. Ale żeby skręcić poprawnie bedlocka, czyli w tym momencie mówimy o iStacku, używamy siły 20 Nm. Ustawione jest 20 N. I teraz tak, kręcimy. Na początku kręcimy sobie krzyżowo, a do 20 N dojdziemy dopiero. Teraz takie nudne kręcenie. Można sobie wypić kawę. Kręcimy krzyżowo po to, żeby nam się tutaj rozkładało cały czas równo. Gdybyśmy zakręcili to na maksa, to tu nam wypchnie, a tu nam wtedy wpadnie i później będzie nam opona biła. Dzięki temu, że robimy to cały czas krzyżowo, dzięki temu tą siłę rozkładamy, jest duża szansa, że nie będziemy musieli wyważać. Co do wyważania opon terenowych, to ja osobiście nie wyważam. Część z Was wyważa. Wy powiedzcie się, czy to ma sens. Dla mnie opona, którą jeździmy w terenie, jest wyważona w sposób naturalny. Czyli po prostu błoto, które się oblepi tam, które się oblepi tu, wyważa nam w sposób naturalny nasze koła. I jak słyszycie, teraz kręcąc tak cały czas, zaczyna nam klucz powoli w niektórych pstrykać. O, cyk. Ten pstryk to jest właśnie moment 20 Nm, czyli kręcimy. O,
Po to jest klucz dynamometryczny, żeby przeskoczył. No, to musieliśmy pominąć. To ją poprawimy. Jak mamy wstępnie dokręcone, ale oczywiście nie wiemy, bo przecież ja nie pamiętam, czy ja każdą. Lecimy sobie już końcową fazą, dokręt wszystkich po kolei. Jest i tak dalej, i tak dalej. O, i jest ta, którą pominąłem. I znowu, którąś zakręciłem mniej. I doszedłem do punktu wyjścia. Felga skręcona za pomocą klucza dynamometrycznego. Uważam, że warto w każdym garażu mieć klucz dynamometryczny, ponieważ każdy pojazd jest skręcony za pomocą śrub i nakrętek. Każda śruba i nakrętka ma być dokręcona jakąś konkretną siłą i jakąś wartością podawaną na przykład w newtonometrach. Dlaczego warto o to dbać? Po to, żeby śrub, nakrętek nie przekręcać w pojeździe, a tym bardziej, żeby się nie okazało, że nie dokręciłeś i w trakcie drogi coś odpadnie. Osobiście odpadło mi kiedyś koło, było to 12 lat temu, wystrzeliło jak z procy w kładzie sportowym, później go poszukałem, znalazłem, było, taka mała anegdotka. A teraz taki mały bonus dla tych, którzy nie wiedzą, ile pompować ciśnienia. Bardzo prosta sprawa dla większości, ale wielu Was pyta, dlatego trzeba o tym powiedzieć. Goście, którzy lubią się taplać w bagienkach, podjazdy, zjazdy, te trawersy, o czym przed chwilą mówiłem, oni 0,2, 0,3 tak pompują koła. Ja akurat nie lubię, ja lubię jeździć szybkościowo. Szybkościowo ja pompuję pół bara, 0 do 0,55. 0,45 już jest mało. Oczywiście to nie są ciśnienia, które zawsze do każdej opony będą takie same, ponieważ opona Pitbull jest bardzo plastikowa, nie musisz jej w ogóle pompować i będzie cała twarda, a jest opona dwuwarstwowa typu Altrac, że trzeba jej naładować pół bara, żeby ona jakkolwiek stanęła, bo jest mięciutka. Ale generalnie do bardzo technicznej jazdy mój typ to jest 0,3 bara, do jazdy szybkiej pół bara i w tych zakresach bym się poruszał. Jeżeli jeździmy po asfalcie, to już sporo więcej. Reasumując, 0,4, 0,6 bara jest akceptowalne. Te niższe ciśnienia są dla tych, co w bardzo mocnym terenie będą sobie jeździć. A jeżeli potrzebujesz felg z bedlockiem, na przykład Iceteka, czy bez bedlocka innej firmy ITP, czy SX-a, jakie sobie życzysz. Mamy felgi od 1000 zł za komplet i mamy felgi po 5000 za komplet. To od Ciebie zależy. Mamy też 120 000 produktów w sklepie forkład.pl po to, abyś mógł się dozbroić i bezpiecznie, przyjemnie użytkować swojego kłada, czy też WTV-a. Zapraszam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że polubiłeś nasz kanał. Do zobaczenia, do następnego filmu.